Cześć, z tej strony Radek. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka serii o niezrealizowanych inwestycjach drogowych. Sieć autostrad i dróg ekspresowych budowana jest etapami. Jeżeli na przykład w danym miejscu planowany jest węzeł dwóch autostrad, ale póki co budowana będzie tylko jedna z nich, to należy ją zaprojektować w taki sposób, aby w przyszłości nie była konieczna znaczna ingerencja w istniejącą infrastrukturę. Czasami zostawia się w takim przypadku odpowiednią rezerwę, ale czasem buduje się od razu węzły autostradowe w docelowym kształcie. W ostatnich latach wybudowano w Polsce w ten sposób kilka węzłów drogowych. Zdarza się, że w efekcie przez wiele lat obiekty te stoją nieużywane. W pierwszym odcinku opowiedziałem już o węźle Marynarska w Warszawie. Dziś omówię inne przykłady przyszłościowych węzłów drogowych. Węzeł Kielce-Zachód na połączeniu S7 i S74. Został wybudowany w ramach rozbudowy obwodnicy Kielc w ciągu S7 i oddany do użytkowania w roku 2013. Co ciekawe, droga S74 nie będzie przez niego przebiegała na wprost, lecz będzie przez około kilometr biec równolegle do S7. Jest to spowodowane faktem, że o ile po wschodniej stronie droga S74 ma biec śladem ulicy Łódzkiej w Kielcach, to po północno-zachodniej stronie zaplanowano zupełnie nowy przebieg omijający miejscowość Kostomłoty. Z tego powodu węzeł składa się z dwóch części: w pełni wykorzystywanej koniczynki we wschodniej części oraz nieużywanej trąbki w zachodniej części. Na bieżący rok planowane jest ogłoszenie przetargu na odcinki S74 w rejonie Kielc, więc istnieje szansa, że w połowie dekady węzeł uzyska pełną funkcjonalność. Węzeł Rzeszów-Zachód typu podwójna trąbka łączy autostradę A4 z drogą ekspresową S19 prowadzącą w kierunku Słowacji. Został oddany do użytkowania w roku 2013. Węzeł posiada wyprowadzony kikut dwujezdniowej drogi w kierunku północnym, dla której wybudowano wiadukty nad A4. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to rezerwa pod niedoszłą drogę ekspresową S9 z Rzeszowa w kierunku Radomia i Warszawy, gdyż droga taka nie znalazła się nigdy w oficjalnych planach budowy dróg szybkiego ruchu w Polsce. Już postanowienie Prezydium Rządu z roku 1985 ustalono kształt sieci dróg szybkiego ruchu w południowo-wschodniej części Polski na ten znany obecnie. Relacja Rzeszów-Warszawa miała być zapewniona przez Lublin drogami S19 i S17, a relacja Rzeszów-Kielce przez okolice Stalowej Woli drogami S19 i S74. Układ ten został potwierdzony kolejnymi nowelizacjami planowanej sieci dróg, w tym rozporządzeniem z roku 1993. Oznacza to, że w momencie budowy węzła Rzeszów-Zachód w planach Generalnej Dyrekcji czy Ministerstwa nie figurowała żadna droga wychodząca z niego na północ. Dziś również oficjalnie Generalna Dyrekcja nie planuje żadnej drogi wychodzącej z węzła Rzeszów-Zachód. Samorząd wojewódzki planował w pewnym momencie doprowadzenie do tego węzła nowej drogi wojewódzkiej 869, ale droga ta byłaby dublowaniem A4 i nie miałaby większego sensu. Budowa drogi S9 jest od czasu do czasu postulowana przez samorządowców. Być może w przyszłości wróci koncepcja budowy nowego przebiegu drogi nr 9, omijającego podrzeszowskie miejscowości, ale póki co nie ma żadnych perspektyw na pełne wykorzystanie wybudowanego węzła. Innym przykładem węzła wybudowanego z nieużywanym wiaduktem, pomimo że oficjalnie Generalna Dyrekcja nie planuje doprowadzenia do niego żadnej nowej drogi, jest węzeł Łódź Południe łączący A1 z S8. Węzeł został oddany do użytkowania w roku 2016, ale był gotowy już kilka lat wcześniej i czekał na ukończenie budowy obwodnicy Łodzi w ciągu A1. Węzeł zawiera wyprowadzenie drogi ekspresowej w kierunku wschodnim. Mimo że droga ta nie znajduje się w planach ministerstwa, to jest wpisana w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. Droga ta nosi roboczą nazwę S74 i ma połączyć Łódź z Gierkówką w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego i następnie biec dalej na południe w stronę Kielc, łącząc się z oficjalnie planowanym przez Generalną Dyrekcję fragmentem S74. Pozostaje mieć nadzieję, że wybudowane wiadukty, w przeciwieństwie do przykładu węzła Tuszyn, omówionego w drugim odcinku, film wyświetla się w prawym górnym rogu, przetrwają próbę czasu i w momencie, gdy planowana nowa droga wejdzie w końcu w fazę realizacji, nie trzeba będzie ich wyburzać. Węzeł Raczki powstał w roku 2014 i łączy Via Baltikę, czyli drogę S61, z drogą krajową nr 8 w kierunku Augustowa. O historii budowy obwodnicy Augustowa opowiedziałem w drugim odcinku.
Węzeł Raczki nie jest użytkowany w pełni, gdyż odcinek S61 w kierunku południowo-zachodnim jest dopiero w budowie. Powinien on zostać ukończony w bieżącym roku. Najnowszy przyszłościowy węzeł drogowy powstał w Kołbieli na przecięciu drogi ekspresowej S17 i planowanej obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50. Obwodnica Kołbieli jest aktualnie na etapie przetargu na projekt i budowę. Choć węzeł z powodzeniem mógłby obsłużyć przecięcie dwóch dróg ekspresowych, póki co Generalna Dyrekcja forsuje zupełnie inny przebieg wielkiej obwodnicy Warszawy bliżej Otwocka. Mówiłem o tym w filmie, który się wyświetla w prawym górnym rogu. Inne węzły, na których pozostawiono rezerwę na wpięcie w przyszłości nowej drogi, ale bez budowy nieużywanych wiaduktów, to węzeł Kraków-Modelniczka, oddany do użytkowania w roku 2011, łączy drogą krajową 94 z obwodnicą Krakowa. Aktualnie budowany jest nowy odcinek północnej obwodnicy Krakowa, wychodzący z tego węzła na wschód. Węzeł Białystok Północ, oddany do użytkowania w roku 2011, łączy drogą krajową nr 8 z tzw. obwodnicą Wasilkowa. W przyszłości przez ten węzeł w relacji wschód-zachód przebiegnie droga ekspresowa S19. Aktualnie jest ona na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Węzeł Pyrzowice, oddany do użytkowania w roku 2012, łączy autostradę A1 z drogą ekspresową S1. W pierwotnych planach na zachód z węzła miała wychodzić droga S11 w kierunku Poznania. Plany zmieniono i droga S11 połączy się z autostradą A1 w Piekarach Śląskich. Węzeł Pyrzowice zostanie wykorzystany do włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 78, czyli obwodnicy Świerklańca. Aktualnie inwestycja ta jest na etapie prac studialnych. Węzeł Goleniów Północ, oddany do użytkowania w roku 2019, posiada rezerwę na wyprowadzenie w kierunku zachodnim tzw. ZOSI, czyli zachodniej obwodnicy Szczecina. Niedawno zostały zapowiedziane przetargi na budowę ZOSI, ale koszt tej drogi będzie bardzo wysoki, ponieważ wymaga budowy najdłuższego tunelu w Polsce pod rzeką Odrą. O tym również mówiłem w filmie o tunelach drogowych. Film wyświetla się w prawym górnym rogu. Niewykorzystane po dziś dzień rezerwy pod planowane drogi to nie tylko domena sieci autostrad i dróg ekspresowych. Omówił też kilka przykładów z dróg niższej klasy. Obwodnica Kalisza. W roku 2009 oddano do użytku obwodnicę Nowych Skalmierzyc, czyli nowy przebieg drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem. Droga jest bezkolizyjna i jednojezdniowa, ale posiada rezerwę pod drugą jezdnię. Kończy się w Kaliszu węzłem typu trąbka, na którym jezdnia główna urywa się w polu. Węzeł został wybudowany z myślą o przedłużeniu drogi na północ jako obwodnica Kalisza. Ponieważ w sąsiedztwie węzła powstała strefa inwestycyjna, w roku 2013 wybudowano w obrębie węzła fragment prowizorycznej drogi z płyt betonowych i zmieniono organizację ruchu, aby umożliwić dojazd do strefy inwestycyjnej bezpośrednio z drogi krajowej nr 25. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla nowego przebiegu drogi nr 25 między Koninem a Ostrowem Wielkopolskim wraz z obwodnicą Kalisza. Droga jest planowana w przekroju dwujezdniowym bezkolizyjnym. Wariant preferowany przez inwestora nie wykorzystuje w całości infrastruktury wybudowanej w ramach obwodnicy Nowych Skalmierzyc i przewiduje poprowadzenie drogi nr 25 zupełnie nowym śladem. Byłby to już zatem drugi nowy przebieg drogi nr 25 w tej okolicy. Wszystko wskazuje na to, że niewykorzystany węzeł w Kaliszu takim pozostanie. Również wiadukty wybudowane nad obwodnicą Nowych Skalmierzyc z myślą o drodze dwujezdniowej nie doczekają się pod sobą tej drugiej jezdni. Droga zielona w Trójmieście. Na pograniczu Gdańska i Sopotu znajduje się hala Ergo Arena. Nad parkingiem samochodowym przy hali przerzucone są dwie kładki dla pieszych. Na pierwszy rzut oka konstrukcje te wydają się być przerostem formy nad treścią. Jednak ich budowa była uzasadniona planami budowy drogi zielonej, czyli dwujezdniowej arterii stanowiącej północną obwodnicę Gdańska. Droga miałaby zostać wybudowana na przedłużeniu trasy Sucharskiego, czyli drogi krajowej nr 89 i tunelu pod Martwą Wisłą. Biegłaby wzdłuż Zatoki Gdańskiej, przecinała parking pod Ergo Areną, przechodziła tunelem pod wzgórzem Pachołek i wpinała się w węzeł Gdańsk-Osowa. Jej przedłużeniem byłaby ulica Nowa Kielneńska, prowadząca do węzła Chwaszczyno na przecięciu trasy kaszubskiej, czyli S6
i obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. Plany budowy drogi zielonej wzbudzają kontrowersje. Część mieszkańców sprzeciwia się budowie nowej drogi przez rekreacyjne tereny Dolnego Tarasu. Władze miasta rozważają obniżenie klasy drogi z głównej ruchu przyspieszonego na zbiorczą, dzięki czemu droga miałaby bardziej miejski charakter. Póki co nieznany jest horyzont czasowy powstania nowej trasy. Zabrze Nowopaderewskiego i Noworymera. Korzystający z węzła Zabrze Południe na A4 prawdopodobnie zastanawia się, dlaczego jest on w taki dziwny sposób włączony do lokalnej sieci drogowej. Dwujezdniowy fragment drogi urywa się nagle na skrzyżowaniu typu T i aby kontynuować jazdę w kierunku Zabrza, trzeba dwukrotnie skręcić o 90 stopni. Węzeł ten wpisuje się w plany budowy nowego układu drogowego w Zabrzu. Przedłużeniem dwujezdniowego fragmentu drogi ma być ulica o roboczej nazwie Nowopaderewskiego, prowadząca do centrum Zabrza. Inny fragment drogi, urywający się z obu stron w krzakach, znajduje się parę kilometrów na północ, w rejonie drogowej trasy średnicowej. Jest to ulica Noworymera. Niestety, budowa nowych dróg w Zabrzu idzie bardzo opornie i obecnie nie są czynione żadne przygotowania do budowy wymienionych ulic. Sprawy nie ułatwia fakt, że ulica Nowopaderewskiego ma częściowo przebiegać przez teren sąsiedniej Rudy Śląskiej. Dziękuję Tomkowi oraz Igorowi za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.